Witajcie, pomalutku przechodzę do rulonów, które ostatnio kupiłem. Udało mi się je nabyć wszystkie praktycznie u jednego sprzedawcy. W rękach tym razem mam 1 zł z 1983 roku. Moneta ma już 42 lata. Prawdopodobnie rulon nie był otwierany od tego czasu. Najwyższy czas, aby to zrobić. Czy dalej będzie mi towarzyszyć szczęście? Jest w nim 50 sztuk. Uważam, że nie będzie problemu ze znalezieniem ładnej sztuki. Kolejną rzeczą jest poczynienie postępów w otwieraniu rulonów bankowych. Staram się nie rozrywać na kawałki papieru, którym owinięte są wszystkie monety. Jednak to nie należy do szybkich czynności. Po odpowiednim podwinięciu obydwu rantów z lekkością rulon się otwiera, ujawniając nam całą zawartość. A teraz przejdę do tego, co znajduje się w NGC. Jest 157 sztuk wszystkich monet, które trafiły do gradingu. Pominę slaby poniżej noty MS65. Powiem parę słów o tych, które zostały lepiej ocenione. MS65 zawiera łącznie z PL-ką 57 sztuk. Zacznę tutaj od zwykłego MS-a. Standardowo ceny nie szaleją, nie przekraczają progu 150 zł. Jest to też z dobrym znakiem, bo jeśli już nam się trafi taka sytuacja, że nie pójdzie wszystko według naszego planu i otrzymamy taką notę, i tak mamy szansę liczyć na mały zysk. Teraz przejdę do noty PL-ki. Zdobywając taką ocenę, odnotowane sztuki aukcyjne pokazują nam kwoty od 280 zł do 400 zł. Wiem, że jest jeden slab właśnie z tą oceną oraz końcową ceną 1400 zł. Od tego czasu już minęło 6 lat i rynek kolekcjonerski zweryfikował wartość końcową takiej noty, sprowadzając wszystko do pułapu nie przekraczającego 500 zł. Zostawiam tą notę i przechodzę do kolejnej, którą jest MS66. Są tutaj też duże wahania cenowe. Znajduje się sporo slabów, ale nie wszystkie z nich dochodzą do kwoty 250 zł. I ta nota jest pięknym przykładem tego, że to nie numerek znajdujący się na slabie decyduje o cenie, lecz zawartość, którą sobą prezentuje. Natomiast PLK jak zawsze stara się utrzymać poziom. Chcąc się stać posiadaczem tego okazu, który posiada ładny połys z pięknym detalem, już kupimy za 400 zł. Na ten moment jest tylko 10 sztuk, ale coś czuję, że to się niebawem troszeczkę zmieni. I tym akcentem przejdę do dwóch ostatnich not. Należą do moich ulubionych i każde kolejne wysyłki do NGC są zawsze wysyłane z myślą o nich. MS67 z 8 slabami na swoim koncie, lecz jedna moneta odnotowana na aukcji z końcową ceną 500 zł. Jest jeszcze jedna perełka na pelce, która uzupełnia należący do kogoś innego zbiór. Podobnie jest z jedną sztuką z MS68 znajdująca się w prywatnej kolekcji. Ale posiadałem kilka innych monet z taką notą. Te monety mają naprawdę obłędny wygląd. Sztuki rzadko zawierają jakiekolwiek wskazy na rewersie i awersie, jeśli ktoś ceni swoje zbiory, więc te noty są idealne dla takiego kolekcjonera. Wszystkie noty pokrótce omówione, więc wracam do mojego rulonu. Jak może zauważyliście na samym początku filmu, nie zapowiadało się, że rulon może zawierać ładne sztuki, ale z upływem czasu zaczynały pojawiać się monety, które mogą nadawać się do gradingu. Myślę, że osiągną więcej niż notę MS65, chyba że to będzie PLK. Łącznie odłożyłem 9 sztuk. Przejrzę to ponownie. Mam już dwie sztuki, z którymi będę chciał powalczyć o notę MS i MS Proof Like. Już niebawem poznacie pierwsze okazy, które moim zdaniem mają szansę na wysokie noty. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.